Wróciłam! W dodatku z nowymi teoriami, kto nie mógł się doczekać, niech już teraz zostawi łapkę w górę, a jeżeli ktoś trafił tutaj po raz pierwszy, nie wie do końca dlaczego, to witam was na kanale Unbridled Buffalo, ja jestem Karol i oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Zanim przejdę do najważniejszego, mam dla was jedno małe ogłoszenie, ponieważ już 24 marca w Warszawie w klubie Iskra Pole Mokotowskie odbędzie się Armia Fest, czyli pierwszy zamknięty festiwal dla armii, czyli dla fanów BTS, czyli coś dla was. Czeka tam na was wiele atrakcji, zaczynając od warsztatów tanecznych przez mały kącik teorii do na przykład koreańskich przekąsek, różnych sklepików, będziecie mogli kupić oficjalne gadżety z BTS, ale będziecie też mogli obejrzeć różne fanarty, podzielić się swoją pasją do BTS i co najważniejsze poznać wiele, a raczej setki innych armii i po prostu dzielić się tą miłością do tego zespołu. Poza tym zaplanowana jest także projekcja koncertów najlepszych występów oraz teledysku BTS na naprawdę sporym ekranie, który wygląda jak ekran kinowy, więc będą naprawdę niesamowite wrażenia. Bilety są dostępne już w sprzedaży, w opisie tego filmiku znajdziecie link do wydarzenia, gdzie znajdziecie wszystkie możliwe informacje o Armia Fest, a także link do strony, gdzie można kupić bilety. Bilety w sprzedaży do 22 marca kosztują 35 zł, natomiast w dniu wydarzenia 50. Armia Fest nie ma ograniczeń wiekowych, więc może przyjść każdy, tylko jedyne takie małe ale to jest to, że jeżeli jesteście niepełnoletni, musicie mieć pisemną zgodę rodzica. Mam nadzieję, że zobaczymy się na miejscu już 24 marca, a teraz po prostu przejdę do teorii. Mixtape J-Hope'a był uznawany od jakiegoś czasu za legendę. Nikt do końca nie wiedział kiedy i czy w ogóle się pojawi, ale w końcu doszedł do skutku. Dostaliśmy Hixtape, który jest naprawdę świetny, a wraz z nim pojawiły się nowe teorie. A skoro już o tym mówimy, muszę podkreślić, że wszystko co się pojawi w tym filmiku tak naprawdę jest tylko analizą, interpretacją, nie musi być prawdziwe i pewnie większość z was uważa, że żaden mixtape tak naprawdę nie powinien mieć żadnych teorii. Być może macie rację, więc to jest tylko analiza i nie tyczy się to tylko Daydream, ale także każdego filmiku i teledysku BTS, więc przejdźmy po prostu do rzeczy. W wywiadzie dla Time J-Hope wyjaśnił znaczenie całego swojego mixtape'u, odniósł się także do Daydream, mówiąc, że wie, że ludzie znają go jako osobę publiczną, ale właśnie poprzez Daydream chciał pokazać, że za tą osobą publiczną, za tym idolem kryje się też zwyczajny Hosok. Hobby, korzystając z okazji, chciał poruszyć temat pragnień i marzeń, który ma każdy z nas, jednak on musiał w pewnym stopniu ze swoich zrezygnować w momencie, kiedy wybierał ścieżkę życiową, czyli po prostu bycie idolem. J-Hope wyjaśnia, że Daydream to jest sen na jawie, czyli zazwyczaj marzenie o rzeczach, które są dla nas nieosiągalne i nawet jeżeli ten sen miał się nigdy nie ziścić, to te marzenia wciąż podnosiły go na duchu. Hosok wiedział, że poruszenie tego tematu i wyjaśnienie go w nieodpowiedni sposób sprawi, że stanie się on ciężki i przygnębiający, dlatego też postanowił, że Daydream będzie lekką i zabawową piosenką, ale ze znaczącym tekstem. Ale zacznijmy od początku, czyli właśnie od analizy tekstu. Z pierwszej części tekstu dowiadujemy się o tym właśnie, o czym wspominał J-Hope, czyli z jednej strony mamy celebrytę J-Hope'a, a z drugiej zwyczajnego Hosoka, który musi panować nad swoimi pragnieniami. Hosok nawiązuje do swoich pragnień, chce się bawić, imprezować, płakać z spokoju, czy też po prostu się zakochać i wie też, że na pewno każdy z nas w pewnym momencie swojego życia czuł się uwięziony wśród swoich pragnień jak ryba sieci, a właśnie tą siecią były te nasze pragnienia i marzenia. I mimo, że początkowo Hosok określa te pragnienia jako sieć, której jesteśmy uwięzieni, to później nazywają także drogą ucieczki, psychologiczną drogą ucieczki, którą każdy z nas jest w stanie podjąć. J-Hope chociaż raz chciałby doświadczyć innego życia, skupić się na swoich pragnieniach i marzeniach i wszystko byłoby takie, jak to sobie wymarzył. Odwołuje się do historii o Alicji w Krainie Czarów, która weszła do Króliczej Nory, a także do Harry'ego Pottera i wspomina o drodze do Hogwartu. Mówi też, że wszystko będzie jedynie złudzeniem, ponieważ niestety nie potrwa zbyt długo, bo przecież kiedyś będzie musiał obudzić się z tego snu. Hosok w tym wypadku porównywany jest do Harry'ego, dla którego Hogwart był ucieczką. Niestety nie mógł on czarować w domu swojej ciotki, musiał przestrzegać reguł, był ograniczany i nie mógł być tym, kim tak naprawdę był. I w takim momencie właśnie ta droga do Hogwartu była dla niego ucieczką, kiedy to świat stawał się inny, mógł w końcu być sobą, mógł czarować i po prostu być tym, kim chciał. A skoro Hobby sam odnosi się do drogi do Hogwartu, to być może scena ze
Spring Day, gdzie siedzi on na dachu pociągu, też nie jest przypadkowa i może ma drugie dno. Być może nie odnosi się jedynie do filmu Snowpiercer, do przemijania, ale właśnie do drogi do Hogwartu w takim kontekście, że J-Hope chciałby być wolny i być sobą. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o Alicję w Krainie Czarów. Ona także, wchodząc do Króliczej Nory, przekroczyła jakąś granicę, wszystko stało się inne, ponieważ po drugiej stronie wszystko mogło w końcu wyglądać inaczej, tak jak ona chciała. So why I get drunk? 미칠 때까지. So why I go wild? 별 생각 없이 젊음을 느껴보자고. Young, wild and free. W kolejnej zwrotce Hoseok nawiązuje do tego, że nie ma niczego złego w tym, że się upije, że wyjdzie na miasto, ponieważ chciałby w końcu poczuć tą młodość, chciałby być młody, dziki i wolny. Podkreśla także, że bycie ekspertem w miłości, czy też pracowanie nad swoimi pragnieniami, albo płakanie bez odczucia wstydu będzie jednym z błędów, które można popełnić. 눈치 따윈 안 보는 girl all day. 내 감정을 내 맘대로 해 all day. 맘에든 저격하는 사랑꾼 all day. 공식 없이 욕구를 풀어대 all day. 성격을 무시해 all day. 부끄럼 없이 울고 싶다고 all day. Jednak te marzenia wydają się priorytetem bez konieczności martwienia się o pieniądze. J-Hope dość wyraźnie wyjaśnia także, że ten sen na jawie, te marzenia są dla niego formą odpoczynku, czyli to zatracanie się w pragnieniach i tonięcie w marzeniach, to wszystko robi tylko i wyłącznie dla siebie. 잠시 내려놓고 난 메커니즘에 맞게 stay 쉬는 거라 할 거야 yeah. What's this 공상 속 답은 모두 나의 연습 Like this 모두 나의 바다치와 나의 fantasy. W ostatniej części piosenki, która rozpoczyna się angielską partią, J-Hope podkreśla, że jedyne czego teraz chce, to właśnie tej daydream, czyli sen na jawie, i to odnosi się do tego, co on chciał ukazać w tekście tej piosenki. J-Hope jest też Hoseokiem, czyli zwykłym człowiekiem, który także ma prawo do pragnień, do marzeń, nie musi jedynie pracować nad wizerunkiem idola, a co więcej, jest tym nieco zmęczony. If I want something, if I want something now, daydream. Tekst Daydream dość bezpośrednio odnosi się do tego, że J-Hope czasem chciałby być też zwykłym człowiekiem, ale żeby zrozumieć w pełni i tekst, i teledysk, to powinniście wiedzieć, o czym tak naprawdę jest cały mixtape i wszystkie teksty. Podczas V-Live J-Hope objaśnił każdą piosenkę ze swojego mixtape'u, powiedział, czym się inspirował i co tak naprawdę chciał przekazać, i ja te opisy postaram się wam przytoczyć. Hope World, które jest także tytułem tego mixtape'u, jest piosenką, która miała pokazywać J-Hope'a, miała pokazywać, jaki jest, a jest bardziej pozytywną osobą niż negatywną, co zresztą dobrze wiemy. Oprócz tego w tekście pojawiają się bezpośrednie odniesienia do książki Juliusza Verna 20 000 mil podmorskiej żeglugi, a ta książka była jedną z ulubionych w czasach dzieciństwa Hobiego. Hello to my whole world. 내 세상인 girl. 나만의 이야기 달려해줘 일말이. Gdy przeczytałem jeszcze raz, odnalazł w niej naprawdę sporo inspiracji, na tyle dużo, by stworzyć cały mixtape, a zwłaszcza piosenkę Hope World, ale nie tylko, ponieważ odniesienia do tej książki znajdują się także w teledysku do Daydream, ale także w piosence BTS Go Go z płyty Love Yourself. 난 원해 cruising on the bay. 원해 cruising like it more. 20 000 mil podmorskiej żeglugi to książka z 1870 roku, której akcja toczy się w 1866 i głównym bohaterem jest m.in. właśnie kapitan Nemo, który ciągle pojawia się w tekstach J-Hope'a, oprócz tego też zoolog profesor Aronnax, jego pomocnik Coinsel oraz harpunnik Ned Land. Ciekawostką jest, że według rękopisu Verna Nemo w początkowej, pierwotnej wersji był Polakiem zesłanym na Syberię, który chciał pomścić śmierć swojej żony, zatapiając statki rosyjskiej floty handlowej. Wydawca jednak ze względu na dobro stosunków rosyjsko-polskich zasugerował mu zmianę narodowości Nemo i ostatecznie Verne opisał go jako Hindusa, jako księcia Dakar, który skrywał się pod pseudonimem Nemo, co dosłownie oznacza nikt. Akcja zaczyna się od pościgu za tajemniczym stworem zatapiającym statki, który uznawany jest za wielkiego wieloryba, i profesor Aronnax, jego pomocnik oraz harpunnik biorą udział w tej wyprawie, jednak statek zostaje zatopiony, a cała trójka wpada do wody. Jak się okazuje, to nie potwór morski zaatakował amerykańską fregatę, a statek podwodny Nautilus, dowodzony właśnie przez kapitana Nemo, który jest wybitnym uczonym, ale też świetnym wynalazcą, ponieważ to on stworzył Nautilusa, który przemieszcza się po głębinach oceanu z niesamowitą prędkością i jest napędzany energią elektryczną. Kapitan Nemo był idealistą, marzył o idealnym, doskonałym świecie, doskonałych ludziach i właśnie taki świat próbował stworzyć na pokładzie swojego statku. Trójka podróżników, którzy wpadli do wody, dostaje się na pokład Nautilusa i kapitan Nemo próbuje pokazać im ten idealny świat,
który próbuje stworzyć z daleka od cywilizacji, jednak nie chce on ich także wypuścić, ponieważ boi się, że powiedzą komukolwiek, co widzieli na statku. Na początku piosenki Hope World słychać wodę i J-Hope spytany o to w wywiadzie przyznał, że jest to przedstawienie J-Hope'a osobom, którego jeszcze nie znają i J-Hope wciela się w rolę kapitana Nemo. Cała reszta ludzi jest profesorem Aronnaxem, czyli J-Hope próbuje nam pokazać swój świat i jaki naprawdę jest. I potwierdzenie na to oczywiście znajduje się w tekście piosenki. 해보자 여긴 잠수함 모두 아로낙스 난 네모 함정 Follow. Kolejna piosenka, czyli Piece of Peace, jest jedną z najbardziej znaczących piosenek i ważnych dla J-Hope'a. Mówi on, że chciałby, żeby każdy z nas miał w sobie tę cząstkę spokoju, żebyśmy byli szczęśliwi, zadowoleni z własnego życia i bardzo ma nadzieję na to, że jego muzyka może właśnie sprawić, że będzie ona dla nas taką częścią pokoju. Oprócz tego nawiązuje także do tego, że jego pseudonim artystyczny to J-Hope, a Hope to nadzieja, czyli jakby chce, żeby ta jego muzyka dawała nam nadzieję i szczęście. If 누군가에게 힘 누군가에게 빛 I wish I could be a piece of this. Baseline jest za to piosenką, w której J-Hope chciał pokazać, jak rozpoczynał swoją przygodę z muzyką, ponieważ większość osób jednak tego nie wie, dlatego baseline jest jakby takim podstawowym fundamentem jego kariery. Street dance, 10년 내 육체 리듬으로 자다는 멋진 rap ain't that top class. Kolejna piosenka, czyli Hangsan, co oznacza zawsze, ma może troszeczkę mniejszy przekaz, ale sam J-Hope przyznał, że się w niej trochę też popisuje, ponieważ BTS w jakimś stopniu odniosło sukces, więc dlaczego miałby się tym nie chwalić? Turn my swag now I'm balling on the worldwide Turn my swag now my bill of love hate out 정상에 너와 친구들이 와있지 Celebrate party 해 매일 같이 Hold up 여기 place of J-Hope man Airplane, do którego teledysk także się ukazał, nawiązuje do marzeń Hosoka z dzieciństwa, ponieważ od zawsze chciał wejść na pokład samolotu i po prostu latać. I J-Hope wyjawia, jak to jest w końcu wznieść się ku górze i ulecieć nawet wyżej, niż kiedykolwiek jego marzenia mogły dosięgnąć. 아직도 난 안 믿겨 광주 토박이의 비행사 매겨 높고 높았던 꿈의 자리에서 아름다운 세상 will 나고 있어 Airplane jest także bardzo znaczącą piosenką dla Hosoka, ponieważ nie tylko opisuje jego marzenia z dzieciństwa, ale też porusza temat sukcesu, jaki odniosło BTS. Są razem od dłuższego czasu, wszystkie chwile spędzają razem, zarówno te dobre, jak i te złe. Dlatego też J-Hope chciał, żeby wokale reszty członków BTS znalazły się w tej piosence. 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 나 불태울 때저 푸른 하늘 보며 뛰었네 그때를 생각해 이 airplane Outro, czyli ostatnia piosenka, to Blue Side. J-Hope przyznał, że stworzył ją 3 lata temu, kiedy był w coś mocno zaangażowany, dlatego też to niebieskie niebo i wiatr przywracają mu dobre wspomnienia z tamtego czasu. Jak widzicie, mixtape J-Hope'a jest bardzo znaczący i J-Hope na każdym kroku próbuje podkreślić, że jest nie tylko idolem, ale także człowiekiem. I mimo tego, że udało mu się spełnić jego marzenia, a nawet wykroczył poza te marzenia, to nadal chce być nadzieją ludzi na szczęście. A skoro już wiemy, o czym są piosenki z Hope World, to możemy w końcu przejść do analizy teledysku do Daydream. Oprócz pojawienia się wokali reszty członków BTS w Airplane, J-Hope wyznał w wywiadzie także, że pojawia się w tajemniczy sposób jeden z członków BTS w teledysku do Daydream i nie musimy długo szukać, ponieważ już na samym początku, w momencie kiedy to J-Hope zostaje lekko uderzony w twarz, to jest ten moment, kiedy widzimy tego drugiego członka, ponieważ jest to dłoń Jina. Bardzo łatwo w tym teledysku znaleźć dużo podobieństw do teledysku do Serendipity Jimina i być może te teledyski są powiązane, być może oni są powiązani, ale tym razem, chwilę później zobaczycie, że w tym wypadku chyba jednak nie powinniśmy tak myśleć. Scena w łóżku, w której wokół J-Hope'a pływają ryby, a chwilę wcześniej widzimy wielką rybkę, która wygląda jak Dory, wbrew pozorom nie jest odniesieniem do bajki dla dzieci, a jest właśnie odniesieniem do książki Juliusza Verna 20 000 mil podmorskiej żeglugi, ponieważ jest to moment w tekście, kiedy to J-Hope właśnie odnosi się do tego, że każdy z nas czuje się kiedyś uwięziony jak ryba w sieci, więc tekst idealnie współgra z teledyskiem, a to z kolei ze wszystkim, co było w książce Juliusza Verna. Poza tym, będąc na pokładzie Nautilusa, można było podziwiać głębie oceanu, co normalnie dla normalnego śmiertelnika było niemożliwe.
z powodu najróżniejszych ograniczeń. Te same możliwości daje Hosokowi sen. W ciągu dnia, kiedy nie ma go w łóżku, wszystko wokół wydaje się szare, ponure i jednakowe, jednak jedynym źródłem światła jest wtedy łóżko i można uznać, że jest to taki jakby promyczek nadziei czy światełko w tunelu, które właśnie może doprowadzić Hobbiego do jego marzeń. Potwierdzenie na to mamy w scenie, kiedy J-Hope siedzi na łóżku i zgodnie z tekstem tym, co się dzieje w teledysku, wtedy może on sięgać wzrokiem poza horyzont, poza granice swojego umysłu, poza najróżniejsze ograniczenia i bariery. Scena ta to prawda jest dość podobna do sceny z japońskiego Blood, Sweat and Tears z Namjoonem i Jungkookiem, z tą różnicą, że w tle wtedy było miasto i była to także scena, w której RM dał Makne absynt, co skończyło się halucynacjami. Inna podobna scena z japońskiego Blood, Sweat and Tears to ta, gdzie widzimy w tle długie podłużne akwarium i być może już wtedy J-Hope odczuwał inspirację książką Juliusza Verna, co byłoby dość prawdopodobne i dość logicznie, skoro była to jedna z ulubionych książek jego dzieciństwa, a on sam pracował nad mixtape'em 2 lata, za to japońskie Blood, Sweat and Tears ukazało się rok temu, czyli wszystko się zgadza. Możemy także pokusić się o teorię, że to nadal w jakimś stopniu łączy się z postacią Jimina, bo skoro BTS nawet w reklamie Pumy zawiera symbole ze swoich teledysków, to dlatego w mixtape'ie J-Hope'a miałoby się nic nie znaleźć. Szczególnie, że właśnie niektóre sceny są bardzo podobne do scen z Serendipity, a na tle tego akwarium w japońskim Blood, Sweat and Tears stoi właśnie Jimin. Przypomnę też, że w Highlight Reel i w notkach, które ukazały się z albumem Love Yourself, które nadal opracowuje i czekajcie na kolejne części, właśnie J-Hope był najbliżej z Jiminem, a oprócz tego też ich short filmy były połączone, a w dodatku w run trafili razem do szpitala. Przypadek? Nie wydaje mi się. Ale wróćmy do J-Hope'a i do Daydream, ponieważ patrząc na tę ciemną scenę oraz na tę scenę, w której J-Hope jest w stanie widzieć poza horyzont, mamy po raz kolejny potwierdzenie na to, że jest to możliwe dzięki snowi. I to właśnie marzenia pozwalają Hosokowi patrzeć i widzieć dalej. W jednej ze scen widzimy J-Hope'a siedzącego na fotelu, jednak w dłoni trzyma Toilet Paper Magazine, czyli magazyn, w którym znajdują się jedynie fotografie, ponieważ jego autorzy uznają, że tekst jest zbędny, ponieważ fotografie potrafią przekazać równie dużo, co słowa. Magazyn sam w sobie mocno krytykuje władzę i jej nadużywanie. Przypomina nam także o momentach z przeszłości, o których chcielibyśmy zapomnieć, które zupełnie tak jak papier toaletowy znalazły się w toalecie. Stawia nas również w konfrontacji z, jak to określają autorzy, z rzeczywistością jednorazowego użytku. Nie należy jednak przez to rozumieć, że J-Hope w jakikolwiek sposób narzeka na swój los, na to, że jest idolem, ponieważ jest to nieprawda. On na każdym kroku podkreśla, że udało mu się osiągnąć swoje marzenia i jak daleko udało się zajść BTS i że było to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że byli razem. Hosok nie narzeka, podkreśla jedynie, że od czasu do czasu chciałby móc oddać się innym swoim pragnieniom, jednak musi być bardzo uważny, ponieważ jest idolem i celebrytą i jeden najmniejszy błąd może odebrać mu wszystko. Ciekawe jest, że w teledysku kilka razy pojawia się samolot, czy jest to rysunkowy samolot, czy cień, czy J-Hope po prostu na nim siedzi i model tego samolotu, na którym on siedzi, jest to samolot pasażerski Playmobil 5395, który w rzeczywistości jest zabawką i nawiązuje to do tego, co było powiedziane w Airplane, czyli do jego dzieciństwa i jego marzeń z dzieciństwa o lataniu samolotem. Nawet takim najmniejszym symbolem Hosok podkreśla, że udało mu się osiągnąć marzenia z dzieciństwa, a nawet sięgnąć dużo wyżej. Możemy także przyjrzeć się bliżej scenie, w której widzimy animowany samolot oraz dwóch J-Hope'ów, ponieważ tło tej sceny przypomina troszeczkę scenerię z Not Today, ponieważ mamy góry i mamy także ten lodowy okrąg, na którym oni tańczyli. I przypomnę też, że tekst Not Today odnosił się także do sukcesu, jaki odniosło BTS, a także do tego, że się nigdy nie poddadzą mimo hejterów i mimo tego, że są ludzie, którzy próbują im to uniemożliwić. Próbują uniemożliwić im to pięcie się ku górze. Pacyfka, czyli znak pokoju, będzie za to odnosił się piosenki Piece of Peace, w której J-Hope daje wyraz swojemu pragnieniu, żeby jego muzyka była nadzieją, szczęściem i po prostu cząstką pokoju dla ludzi. W scenie przy stole widzimy J-Hope'a w dwóch wersjach. Pierwsza z nich jest nieoficjalna, a za oknem panuje dzień. Jest to ewidentnie nawiązanie do tego Daydream, czyli do snu na jawie i do momentu, kiedy nie musimy się o nic martwić i możemy po prostu być sobą. Druga wersja J-Hope'a jest bardzo oficjalna, ponieważ siedzi on przy stole w marynarce, na stole znajduje się bardzo wykwintne jedzenie, po jego prawej stronie widzimy szampana, natomiast w tle na ścianie wisi obraz Edwarda Manet, Śniadanie na trawie z 1863 roku, czyli nadal jakby obracamy się w tych czasach, w których powstała książka Verna. Obraz spotkał się z wieloma kontrowersjami i nie został też dopuszczony do wglądu publicznego, jednak mówi się, że zapowiadał on nowe nurty w sztukach plastycznych oraz był przełomowym momentem w sztuce. Można uznać, że Hosok właśnie chciał odnieść się do tego przełomu, do zapowiedzi nowego nurtu, ponieważ oficjalna wersja J-Hope'a ewidentnie odnosi się do jego życia jako
idol, jako celebryta, co z kolei łączy się z jego twórczością i z karierą. I być może właśnie ta jego twórczość, ta jego kariera, ta jego muzyka jest takim przełomem i zapowiedzią nowego nurtu w koreańskim i nie tylko przemyśle muzycznym. W kolejnej scenie J-Hope siedzi na podłodze i patrzy na dziurę w ścianie, co jest dość bezpośrednim odniesieniem do Alicji w Krainie Czarów i podobnie jak Alicja, on po prostu wchodzi do tej dziury i jego życie się odmienia. Prócz dziury na ścianie widzimy obraz przedstawiający małpę i małpa jest symbolem mądrości, ale także władzy nad swoimi zmysłami, co oznacza, że J-Hope ma władzę nad swoim umysłem, nad swoimi marzeniami i nic nie wymyka mu się spod kontroli. Jednak małpa ma też drugie symboliczne znaczenie, co z kolei może się odnieść do reszty twórczości BTS i do teorii grzechu. Małpa w sztuce ma wydźwięk raczej negatywny, symbolizuje człowieka, który stoczył się do poziomu zwierzęcia i odnosi się także do grzechów śmiertelnych, takich jak próżność, chciwość i pożądanie. To znaczenie możemy odnieść nie tylko do teorii grzechu, która pojawia się w większości teledysków BTS, głównie podczas Airy Wings i podczas bazowania na książce Hermana Hesse Demian, ale także do Daydream. Już w tekście było powiedziane, że jesteśmy nieraz uwięzieni przez nasze pragnienia, a właśnie do takiego grzechu, do takiego rodzaju grzechu nawiązuje symbolika małpy. W momencie, kiedy w tekście możemy czytać o pragnieniach J-Hope'a i o tym, że poddając się nim może popełnić błąd, widzimy scenę, w której J-Hope rapuje do mikrofonu. I jest to potwierdzenie na to, że właśnie jako idol musi być uważny i musi uważać na te swoje pragnienia. W kolejnej scenie widzimy rakietę startującą w kosmos i kolejne sceny takie jak galaktyka, astronauta, napis Don't Panic czy telefon od Artura, to wszystko nawiązuje do kolejnej książki, mianowicie Autostopem przez galaktykę Douglasa Adamsa. Jest to pierwsza część 5-tomowej serii powieści science fiction, których głównymi bohaterami są właśnie Arthur Dent oraz kosmita Ford Prefect, jeden z autorów Przewodnika po galaktyce. Historia opowiada o tym, że Arthur pewnego dnia dowiaduje się, że jego dom ma zostać zniszczony, a w jego miejsce powstanie obwodnica i jakimś dziwnym sposobem w tym samym momencie ma zostać zniszczona Ziemia, ponieważ tak zakładają plany budowy hiperprzestrzennej obwodnicy galaktycznej. Istotnym elementem fabuły jest tak zwane wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę, czyli kpina z pytań egzystencjalnych o sprawy bytu. Don't Panic natomiast pojawia się już na samym początku, zarówno w książce, jak i w jej ekranizacji. Przewodnik zepchnął Encyklopedię Galactica na drugie miejsce jako skarbnicę wiedzy i mądrości z dwóch ważkich powodów. Po pierwsze, przewodnik jest tańszy. Po drugie, ma na okładce napis bez paniki, wydrukowany dużymi, budzącymi ufność literami. Jednak najciekawsze są cytaty z obu dzieł, zarówno z książki, jak i z filmu, ponieważ można je odnieść do całej twórczości BTS, do wszystkich teledysków oraz do teorii tworzonych przez fanów. I zapewniam was, słuchając tego wszystkiego, ma się ochotę wszystko rzucić. Przytoczę wam cytat z książki, który idealnie wpasowuje się w koncept BTS, w to, że tworzą takie teledyski, a nie inne, że wszystko trzeba tłumaczyć oraz, że fani analizują je na różne sposoby. Tak, potwierdził głęboka myśl. Przecież powiedziałem wam, że muszę nad tym pomyśleć, prawda? I wydaje mi się, że przeprowadzenie takiego programu z pewnością wywoła ogromne zainteresowanie opinii publicznej całą filozofią. Każdy będzie miał swoją własną teorię, jakiej odpowiedzi ostatecznie udzielę, a kto może bardziej na tym skorzystać niż właśnie my. Jeśli tylko będziecie nie zgadzać się ze sobą wystarczająco gwałtownie, obrzucać błotem w popularnej prasie, jeśli tylko będziecie mieli sprytnych agentów, możecie urządzić się świetnie na całe życie. Jak wam się to podoba? Obaj filozofowie gapili się na niego. Jasny gwint, odesłał się Magictis. To jest właśnie to, co nazywam myśleniem. Cholera, dlaczego nam nigdy nie udaje się wymyślić nic takiego? Nie wiem, odszednął Vrumfondel z mieszaniną lęku i podziwu w głosie. Chyba jesteśmy na to zbyt wysoko wyspecjalizowani, Magictisie. Powiedziawszy to, odwrócili się na pięcie i przekroczyli próg, wchodząc w życie, o jakim nie śniło się im w najśmielszych marzeniach. A jeżeli jeszcze nie jesteście w stanie w to uwierzyć, to przytoczę wam kilka fragmentów z filmu. Nie myśleć. Zero myśli, zero pomysłów. Zero teorii, zero czegokolwiek. Coś ci się poplątało. To one nam służyły do badań. Nie. Tak, nie. Chciałybyście tak myśleli. A tak naprawdę byliście składnikami ich programu komputerowego. To by wiele spraw wyjaśniało. Całe życie dręczyło mnie poczucie, że świat to jeden wielki, wredny spisek. Nie, to zwykła paranoja. Może to starość, ale czuję, że szanse na odkrycie tego, co jest grane, są tak znikome, że można tylko powiedzieć chrzanić sens i robić swoje. Himalaya.
Może powinniśmy to rozumieć jako brak jakichkolwiek teorii, być może J-Hope nie bezpośrednio próbuje nam przekazać, że teorie tak naprawdę nie istnieją, nie powinniśmy ich szukać, być może są mylne, być może nawet nie są trafne, a może po prostu naprawdę ich nie ma i dlatego powinniśmy po prostu czerpać przyjemność z tego, co tworzy BTS. W jednej z kolejnych scen widzimy J-Hope'a na łóżku, jednak zamiast jego głowy widzimy kulę dyskotekową i to przypomina nam scenę z DNA. W Daydream jest mimo wszystko dużo odniesień do BTS, do twórczości BTS i kolejną sceną, która także może się do nich odnosić, jest ta, w której J-Hope, tak jak my, ma ze sobą 6 cieni, czyli razem jest ich 7, czyli tyle co członków BTS. Pod sam koniec teledysku J-Hope budzi Hosoka, czyli dokładnie tak to wygląda. Idol J-Hope budzi Hosoka, by ten wrócił do rzeczywistości i widzimy także przez chwilę cień poruszający się nad śpiącym Hosokiem. Jak widzicie, Hixtape to zbiór naprawdę ważny dla J-Hope'a tekstów i Daydream idealnie obrazuje wszystko, co Hobinau chciał przekazać, ale odnosi się także do BTS i być może, czego nie wiemy, odnosi się także do Jimina i ich wspólnych scen z poprzednich teledysków. Ale chyba nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, ponieważ główną lekcją wyciągniętą z książki Autostopem przez Galaktykę jest zero pomysłów, zero teorii, zero czegokolwiek. Do zobaczenia w następnym filmiku.